Wspominałam wam kilka razy ostatnio, że już nie mogę się doczekać nagrania teorii do Spring Day, więc oto jest, oto nagrywam w końcu ten filmik, co nie było wcale proste, a wręcz przeciwnie, było bardzo, bardzo trudne, biorąc pod uwagę ilość tekstów, ilość filmów, ilość wszystkiego, na podstawie czego tak naprawdę ten teledysk powstał. Szczerze powiedziawszy, rozważam też nagranie drugiej części teorii do Spring Day, tylko nie w kontekście tego, co oczywiste, tylko w kontekście takich książek, ewentualnie takich filmów, które według mnie mogą nawiązywać do Spring Day, ale nie muszą, i rzeczy, które zauważyłam, i inne po prostu, inne teksty, inne dzieła, które są z tym powiązane. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, to dajcie mi znać w komentarzach i mam nadzieję, że ta część też wam się spodoba. Aczkolwiek w tej części będę nawiązywać do takich oczywistości jak opowiadanie Ursuli Le Guin, czyli ci, którzy odeszli z Omelas, i dobrze wiecie, że to jest po prostu takie główne powiązanie do choreografii, bo bardzo chcę nawiązać do choreografii, która według mnie jest bardzo znacząca, do filmu No Vacancy i oczywiście na przykład do nawiązania do tragedii statku Sewol. I jest tych teorii bardzo, bardzo dużo, więc mam nadzieję, że wam się spodoba. Zaczynamy! Spring Day jest bez wątpienia teledyskiem bardzo trudnym do analizy, ale także bardzo pięknym, artystycznym i ma wiele, wiele ukrytych symboli i ogromny przekaz. Ja dobrze wiem, że teorii jest tyle co ludzi, aczkolwiek chciałabym się skupić na tym, co tak naprawdę wiemy, czyli to, że BTS w swoich tekstach i w teledyskach chce przekazać to przemijającą młodość, to przemijanie itd., itd. I często to jest taki jakby trochę przenośnie, na przykład Sugar Fire, który przeskakuje przez płot z napisem youth, czyli młodość. Ewentualnie bezpośrednio, na przykład w japońskich teledyskach nieraz pojawia się po prostu bezpośrednio napis youth is never coming back, czyli młodość już nigdy nie wróci. I ja bym chciała się skupić na takiej właśnie interpretacji, na tej przemijającej młodości, i ja spojrzę na ten teledysk z tej strony i powiem to, co tak naprawdę zauważyłam, i podam też kilka faktów. To, co nieraz rzuca nam się w tym teledysku w oczy, to oczywiście jest napis Omelas i chodzi tutaj o opowiadanie Ursuli Le Guin, ci, którzy odeszli z Omelas. Opowiadanie jest bardzo krótkie, bo ma raptem 6 stron, więc jeżeli ktoś chce spojrzeć na Spring Day pod tym kątem, to powinien jak najbardziej je przeczytać. Na początku oczywiście warto wyjaśnić, co to tak naprawdę jest to Omelas. Omelas jest to miejsce idealne, jest to utopia, gdzie są wszyscy szczęśliwi, nie istnieje pojęcie dyskryminacji, nie istnieje hierarchia społeczna. Wszyscy są szczęśliwi, kochający i kochani. Jednak ten idealizm, to szczęście Omelas jest możliwe tylko za wysoką cenę, i to jest to, że jedno dziecko musi być trzymane w zamknięciu, pełne bólu, cierpienia, głodne i niesprawne umysłowo. Mieszkańcy Omelas dowiadują się o tym dziecku dopiero kiedy osiągną odpowiedni wiek i zazwyczaj jest to między 8 a 12 rokiem życia, a to, co następuje dalej, to oczywiście mam dla was odpowiedni cytat. Niezależnie jednak od tego, jak dokładnie im się ten problem wytłumaczy, dla młodych widok dziecka jest zawsze szokujący. Wychodzą z obrzydzeniem, choć przecież uważali się za wyższych ponadto. Mimo wszelkich wyjaśnień ogarnia ich wściekłość. Czują się poniżeni i bezsilni. Chcieliby coś zrobić dla malca, ale nie mogą. Gdyby go bowiem wyprowadzono z tej strasznej nory na światło dzienne, gdyby go nakarmiono, umyto i otoczono czułością, w tej samej chwili prysłoby całe piękno, bogactwo i radość Omelas. Zamienić powodzenie i uroki życia wszystkich na to jedno małe dobrodziejstwo. Oddać szczęście tysięcy za szczęście jednostki. To tyle, co wpuścić do miasta grzech. Czasem jednak ci, którzy już poznali prawdę, nie wracają do domu. Odchodzą z Omelas i idą w ciemność, by już nigdy nie wrócić. Miejsce, do którego zmierzają, jest jeszcze bardziej niedostępne naszej wyobraźni niż miasto szczęścia. Nie próbowałabym go nawet opisać. Być może w ogóle nie istnieje. Ale ci, co odchodzą z Omelas, wiedzą, dokąd prowadzi ich droga. I jeżeli oglądaliście poprzednie filmiki z teoriami, szczególnie od Blood, Sweat and Tears, to wiecie, jaką maniaczką Damiana Hermana Hesse jestem i jak bardzo kocham cytaty. I w tym wypadku, czytając Omelas, znalazłam bardzo dużo bezpośrednich nawet właśnie powiązań z książką Hermana Hesse i to jest naprawdę niesamowite i oczywiście zamierzam to omówić, i szczególnie w tym przypadku, w tym konkretnym cytacie, ponieważ to odejście z Omelas samo w sobie kojarzy mi się na przykład z postacią Sinclaira z Damiana, który także po poznaniu prawdy, po tym poznaniu tego drugiego, złego świata, także udał się w podróż. I jeżeli chcecie jakiekolwiek cytaty, to już wszystkie możliwe, jakie tylko znalazłam w Damianie, podawałam w poprzednich częściach, a w tej części będę dawać cytaty z Omelas. W Damianie idealnie wytłumaczono, że nie istnieje takie pojęcie jak grzech, nie ma czynów stricte złych i zakazanych. Sami musimy wiedzieć, co jest złe, a co dobre, i czasem te czyny złe są słuszne, więc musimy zdecydować, co nam wolno, a czego nie. I tutaj w opowiadaniu Ursuli Le Guin także nie ma pojęcia grzechu. Jest to prawie identyczne opisane jak w Damianie. Jeżeli chcecie cytaty z Damiana, to odsyłam do poprzednich części, a teraz dam wam kilka cytatów z Omelas. Według nas tylko cierpienie przenosi w sferę doznań intelektualnych, tylko zło jest interesujące.
Jakże często grzeszą w ten sposób artyści, nie chcąc przyznać, że zło potrafi być banalne, a cierpienie potwornie nudne. Jeśli któreś z Twoich doświadczeń okaże się bolesne, spróbuj je powtórzyć. A przecież szczęście polega na umiejętności rozróżnienia pomiędzy tym, co niezbędne, tym, co ani niezbędne, ani szkodliwe i wreszcie tym, co zdecydowanie szkodliwe. Wiem, że jednego nie ma w Omelas na pewno. Pojęcia grzechu. I te cytaty, które właśnie przeczytałam, to jest dokładnie to samo, co wyniosłam z książki Hermana Hesse Demian i to jest naprawdę coś niesamowitego, bo widzimy, tak jak już wspominałam, widzimy, że BTS trzyma się jednego konceptu, tylko jednego konkretnego i ma konkretną wiadomość, którą chce nam przekazać. Ogólnie odejście z Omelas wiąże się z brakiem akceptacji tej utopii, tego świata idealnego. Tak naprawdę nie ma życia bez poznania każdego jego aspektu, w tym również grzechu. A to z kolei było w cytatach z książki 1984 George'a Orwella, które pojawiły się w filmiku BTS Begins, który omawiałam przy okazji analizy Awake. Więc jeżeli ktoś nie wie, jakie to są cytaty, to także odsyłam. Ale tak naprawdę widać, że to wszystko się ze sobą łączy i te filmiki są idealnie powiązane, ale co to tak naprawdę ma do Spring Day? Już Wam mówię, bo ma naprawdę dużo. Spring Day zawiera w sobie kilka wątków i główne to jest po pierwsze odejście młodości, a drugie to jest You Never Walk Alone, które jest tytułem tej płyty i tak naprawdę chodzi tutaj, że nigdy nie jesteśmy sami. Nawet jeżeli dorastamy, to nadal mamy przyjaciół i ta przyjaźń jest naprawdę wiążąca i to BTS pokazuje na każdym kroku, nie tylko w teledyskach, ale także na żywo. Teledysk rozpoczyna się od V na peronie kolejowym i obok niego i za nim, bo w dwóch miejscach widzimy napis Irion, zarówno po koreańsku, jak i zromanizowany i wbrew pozorom nie ma w tym nic dziwnego, bo po wpisaniu Irion w Google, oczywiście hangulem, koreańskiej pisowni, wpisałam to i wyskoczył mi tylko i wyłącznie rozkład jazdy z pociągów ze stacji Irion. Więc nawet jeśli byśmy chcieli coś do tego wymyślić, to się nie da. To, co jest tutaj ważne tak naprawdę, to jest ta zima. Przecież tytuł to Spring Day, więc o co chodzi? I oprócz tej zimy jest również ważny pociąg, który jest ukazany nie tylko na samym początku, że V na niego czeka, ale także przez cały teledysk jest bardzo znaczący. Nie bez powodu Rap Monster w swoich scenach zmienia ciągle wagony i zmienia ciągle przedziały, a sam jego tekst od razu daje nam ogromną wskazówkę. Wieczna zima i Snowpiercer. O co chodzi? Co to jest ten Snowpiercer? Otóż już tłumaczę. Snowpiercer to dramat francusko-amerykańsko-południowo-koreański reżyserii Bong Joon-ho. Opowiada o upadku cywilizacji i wyginięciu prawie całej populacji ludzkiej oraz o gwałtownym obniżeniu temperatury panującej na Ziemi, a to wszystko było efektem prób powstrzymania globalnego ocieplenia. Snowpiercer był ogromnym pociągiem napędzanym wiecznym energią, w którym żyli wszyscy ludzie, którym udało się przeżyć, aczkolwiek pociąg przez cały rok okrążał jakby świat tymi samymi torami i tak naprawdę jego cel był nieznany. Społeczność, która żyła w Snowpiercerze, o ile można to tak odmienić, była podzielona na 3 klasy. Na początku najbliżej lokomotywy żyła elita, która sprawowała władzę. W środkowych wagonach byli robotnicy odpowiedzialni za utrzymanie maszyny, natomiast w tych końcowych wagonach byli ubodzy i gapowicze, którzy zdążyli wsiąść do tego pociągu jako ostatni, w ostatniej chwili. Oczywiście podział na klasy społeczne to narzuconą władzę i tak dalej możemy przypisać temu, co już niejednokrotnie wspominałam w poprzednich filmikach, co było także w Demianie, czyli musimy po prostu żyć zgodnie z czyimiś oczekiwaniami i podporządkować się władzy. Być może BTS nawet w Spring Day próbuje nam przekazać, że po odejściu tej młodości, po wejściu w dorosłość, po prostu zaczynają się problemy i podporządkowywanie innym. Ale można także zwrócić uwagę na fakt, że destynacja pociągu tak naprawdę nie jest znana i tak samo nasze życie, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy i co przyniesie nam przyszłość. Albo po prostu można spojrzeć też także na ten jeden tor, którym jeździ ten pociąg. Tak samo, mamy jedną drogę w życiu, ale możemy z niej zboczyć i po prostu podjąć jakieś działania, żeby zmienić swoją przyszłość. Ale wracając do Rap Monstera, to przechadzanie się po pociągu i zmienianie wagonów jest bezpośrednim nawiązaniem do filmu Snowpiercer, gdzie ubodzy byli wykorzystywani przez elitę i chcąc się zbuntować, postanowili zdobywać ten pociąg wagon po wagonie coraz bliżej lokomotywy. Być może wędrówka Rap Monstera po pociągu będzie symbolizować jakiegoś rodzaju bunt, a ten bunt jest oczywiście nawiązaniem do Omelas. Jazda pociągiem będzie odejściem z Omelas, natomiast samo odejście z Omelas łączy się z dorastaniem. Rap Monster wchodzi do kolejnego wagonu i widzi bardzo beztroską scenę ze swoimi przyjaciółmi, zresztą BTS, gdzie jest radość, jest szczęście, jest zabawa, a to pomieszczenie, do którego wchodzi, przypomina troszeczkę pokój motelowy. A trzeba już od razu tutaj powiedzieć, że to Omelas w tym
teledysku właśnie było tym motelem, więc jako, że ta scena rozgrywa się w tym pokoju motelowym, być może oznacza to, że to się działo w tym Omelas. Działo się, kiedy byli jeszcze młodzi, czyli to są tak naprawdę jego wspomnienia. Widzimy również scenę na schodach i kolory podczas tej sceny wyglądają troszeczkę jak sepia, czyli troszeczkę jak wspomnienie, troszeczkę jak coś odeszło, aczkolwiek Jean stoi na samym dole i układa palce w kadr aparatu, co może oznaczać, że tworzy nowe wspomnienia, a BTS stopniowo wspina się po tych schodach na górę i to wygląda po prostu, jakby się od niego oddalili. Być może właśnie dlatego, że jest najstarszy, dorósł jako pierwszy i to ich od siebie oddaliło. Z kolei zarówno wcześniej, jak i później widzimy ten sam motel Omelas, a przed tym motelem jest Suga i jest J-Hope i za chwilę do nich dołącza Rap Monster. I oznacza to w sumie po prostu to, że Jin jako najstarszy już opuścił to Omelas. J-Hope i Suga są następni, także już opuścili, a Rap Monster, jako że jest od nich jeszcze troszeczkę młodszy, dopiero do nich dołącza, czyli odchodzi jako kolejny. I nawet jeżeli ta czwórka już odeszła, to może zostaje nam jeszcze trójka, zostaje nam Jimin, V i Jungkook. Jungkooka widzimy w Spring Day w samotności w tym pociągu. Prawda jest taka, że jest on najmłodszy i w Spring Day jest to pokazane bardzo, ale to bardzo wyraźnie. Najlepszym przykładem jest karuzela, kiedy to po prostu Jungkook stoi na środku i się nie rusza, a wokół niego bardzo szybko porusza się reszta BTS, tak jakby odchodzili, jakby przemijali, ale on w końcu do nich dołącza. Na karuzeli jest napis You Never Walk Alone, co z kolei znowu nawiązuje do tego, że nawet jeżeli dorastamy, to tak naprawdę nigdy nie jesteśmy sami, mamy tych przyjaciół i będziemy mieć ich zawsze. Wracając jeszcze na chwilę do motelu Omelas, ponieważ Spring Day jest to motel, tam znajduje się neonowy napis No Vacancy. I dużo osób słusznie zauważyło, że może być to bezpośrednie nawiązanie do filmu o tym tytule. Szczególnie, że film opowiada o 7 przyjaciół, którzy udają się w podróż i właśnie zostają w motelu, więc ma sens? Ma sens. Rzecz w tym, że ja ten film obejrzałam i o tym już Wam wspominałam w poprzednim filmiku, obejrzałam go do połowy i nadal nie mogę się zmusić, żeby to zrobić, ponieważ był po prostu obrzydliwy. Do tej połowy jakby nie zauważyłam nic, co miałoby związek z BTS, poza tym, że było ich 7 i zatrzymali się w motelu i to by było po prostu na tyle, więc jeżeli ktoś obejrzał ten film do końca, jeżeli po prostu jest w stanie to zrobić, to niech mi powie w komentarzach, czy tam pod koniec tego filmu cokolwiek, co miałoby związek z BTS, co pomogłoby z teoriami, się w ogóle znajduje. Rzecz w tym, że no vacancy oznacza po prostu brak wolnych miejsc, co miałoby nawet sens, jeżeli chodzi o motel. I bardzo długo zastanawiałam się nad związkiem tego filmu z teoriami BTS, z teledyskiem BTS, ze Spring Day i niczego nie mogłam wymyślić, aż o 3 nad ranem, 3 w nocy dostałam nagłego olśnienia. Jak dla mnie film nie ma żadnego związku z teorią BTS ani ze Spring Day, poza tymi 3 szczegółami, które już wymieniłam chwilę temu. Chodzi tutaj po prostu o brak wolnych miejsc w Omelas. BTS dorosło, opuścili Omelas, prawdopodobnie zgrzeszyli, poznali prawdę, poznali ten drugi świat i nie mogą już tam wrócić. Nie ma dla nich po prostu w Omelas już miejsca. Pojawia się scena w pralni. Pranie może symbolizować jakby taki nowy początek, zostawianie tak zwanych brudów za sobą i nowy, czysty start. Co ciekawe, w tej pralni widzimy obraz gór, a w opowieści Ursuli Le Guin daleko na północy i zachodzie wznoszą się góry, otaczając półkolem położone nad zatoką Omelas. Czyli jak widzicie, jest to moim zdaniem właśnie bezpośrednie nawiązanie do tej opowieści. A jako, że widzimy w tej pralce na tle tych gór Jina, to mamy oczywiście standardowo 2 opcje interpretacji. Pierwsza z nich to to, że góry otaczały Omelas, czyli jakby to nie było to Omelas, tylko to, co było poza Omelas. A jako, że Jin dorósł jako pierwszy, to po prostu stamtąd odszedł. Druga opcja natomiast jest totalnym przeciwieństwem i wpadłam na nią po prostu nagle. Chodzi tutaj o to, że te góry jednak symbolizują to Omelas. A Jin, jako że zawsze był taki troszeczkę na uboczu i troszeczkę inny, być może wybrał ten świat idealny i został w Omelas. Czego potwierdzeniem z kolei byłoby sceny w Blood, Sweat and Tears albo w Awake, kiedy to odrzucił jabłko, czyli symbol grzechu. Scena ze stosem ubrań jest natomiast bardzo kontrowersyjna, bo wszyscy wiemy, ile istnieje teorii na ten temat i ile zwolenników jest teorii, że jest to nawiązanie do tragedii statku Seoul, gdzie zginęło kilkaset właśnie studentów z Korei Południowej, a załoga zdążyła się uratować. W tej teorii ta góra prania właśnie symbolizuje tych uczniów, którzy zginęli, a szczególnie ten moment, kiedy widzimy tą górę na tle chmur, a te chmury wyglądają jak fale morza bądź też oceanu.
I ta teoria szczególnie ma sens, jeżeli powiążemy ją właśnie z filmem Snowpiercer, gdzie, jak już mówiłam, elita sprawowała władzę. I to możemy z kolei nawiązać do tego, że załoga tego statku kazała uczniom pozostać na miejscach i dlatego zginęli. Aczkolwiek Rap Monster nigdy w wywiadzie nie potwierdził tej teorii. Powiedział jedynie, że istnieje bardzo dużo interpretacji i każdy może rozumieć ten teledysk na swój własny sposób. Aczkolwiek ja proponuję jednak przyjrzeć się tekstowi piosenki. Jak widzicie, ten tekst bezpośrednio nawiązuje do tego, że z biegiem czasu ludzie się zmieniają i czasem do tego stopnia, że sami nie są w stanie siebie rozpoznać. A ta góra prania być może symbolizować po prostu to, co już minęło, czyli z biegiem czasu jakby wyrastamy z własnych ubrań i po prostu zostawiamy je ze sobą, nie nosimy już ich i te ubrania mogą być właśnie taką stertą tego, co już minęło. Jungkook odnajduje motyl, co można tłumaczyć tym, że on w końcu dorasta, odnajduje swoich przyjaciół i nie jest już sam. Od tej pory podróżują tym pociągiem razem w jednym przedziale. Czyli nie muszą po prostu się dłużej szukać. Jednak coś jest nie tak z Jiminem. Wcześniej był ukazany z butami, a teraz wydaje się bardzo nieobecny i bardzo osamotniony, mimo że nie jest najmłodszy. J-Hope próbuje jakby zwrócić na siebie jego uwagę i go trąca w tym pociągu, ale troszeczkę bez skutku. Wiele razy widzieliśmy już Jimina w wodzie, czy to w koreańskich, czy w japońskich teledyskach, a jak dobrze wiecie, woda symbolizuje młodość. I to, że Jimin ciągle jest w tej wodzie, może oznaczać właśnie, że nie może pogodzić się z utratą tej młodości. Jednak mimo wszystko Jimin wychodzi z tego pociągu jako pierwszy i prowadzi za sobą resztę BTS, gdzie mamy kolejne nawiązanie do You Never Walk Alone. Z zimy przechodzą razem w tę wiosnę, w ten taki wiosenny klimat i zaczynają ten etap życia razem. Jimin trzyma w rękach buty, z którymi widzieliśmy go już wcześniej i wiesza je na drzewie, a wieszanie butów na drzewie symbolizuje śmierć i samobójstwo, ale jedyne co umarło w tym przypadku to ich przeszłość i młodość. Wiem, że interpretacji tego teledysku jest tyle co ludzi, aczkolwiek to jest to, co ja zauważyłam w tym teledysku i to, jak ja go odczytuję. Według mnie warto jeszcze zwrócić uwagę na choreografię do Spring Day, bo jest naprawdę niesamowita, piękna i bardzo, ale to bardzo uczuciowa. Szczególnie ta z tego występu, który ma ponad 5 milionów wyświetleń na YouTubie, czyli jednego z pierwszych. I już sama sceneria jest po prostu idealna, bo pokazuje motel, a nad nim jest wielki szyld z napisem Omelas. Co prawda nie mam pewności, czy analizowanie choreografii pomaga w teoriach BTS i w rozumieniu tego teledysku, ale na pewno daje nam więcej do myślenia i widzimy rzeczy, których nie zauważyliśmy wcześniej. Ale ostatnio przyznam się szczerze, że myślałam o zanalizowaniu ich występu z pamiętnej gali, gdzie widzieliśmy V ze śladami po skrzydłach. Ale przejdźmy do Spring Day. Już na samym początku możemy zwrócić uwagę na ich stroje, bo są ubrani na biało, co może symbolizować niewinność i idealnie wpasowuje się w choreografię i w całą tą piosenkę. Poza tym także, jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Omelas to była utopia, czyli taki świat idealny, prawie że niebo, to białe stroje są tutaj idealne. Być może to zbyt wiele, jeżeli tak na to spojrzeć, to pewnie po prostu jest zwykła stylowa, ewentualnie fantazja V, aczkolwiek ma on na swojej szyi pasek i biorąc pod uwagę, że wcześniej był ukazywany jako ten zły, jako odzwierciedlenie właśnie Abraxasa, to być może on trzyma to zło na wodzy. Ale musimy przyznać, że wygląda także bardzo atrakcyjnie. A jeżeli spojrzymy na to właśnie pod takim kątem, to później w tej choreografii V idzie w stronę światła, co może oznaczać, że chce wrócić z tej złej ścieżki, chce żyć w Omelas. Już na samym początku tej choreografii widzimy, że Jimin wydaje się bardzo samotny, reszta odchodzi, on zostaje. Później w tej choreografii widzimy jego ruchy, które przypominają troszeczkę walkę. Jakby z jednej strony próbował się uwolnić, ale koniec końców znowu przegrywał. Jin w wielu miejscach w tej choreografii wydaje się jakby troszeczkę bardziej z boku, jakby był trochę nieobecny, znowu, bo już mieliśmy tego przykład w kilku poprzednich teledyskach, w kilku poprzednich filmikach, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że on dorósł jako pierwszy i odszedł z Omelas jako pierwszy, być może właśnie ma to ten sens, bo inni po prostu nad tą jego stratą ubolewają. Reszta jeszcze walczy i ruchy tej choreografii na to wskazują, albo gdy tańczą oni razem, albo podczas wersu Jina, kiedy on po prostu idzie, a reszta nadal walczy i się nie poddaje. Gdy V śpiewa You are my best friend, wygląda to jakby trzymał w rękach jakiś skarb i być może trzyma w ręku ten skarb, którym jest przyjaźń.
Jin do niego podchodzi, dotyka jego ramienia, co może oznaczać, że albo chce mu coś przekazać, albo szuka u niego wsparcia i wybaczenia. Pod koniec tej choreografii Jimin ma podobną scenę z Jinem, aczkolwiek on przed nim klęczy i oni wyciągają do siebie ręce, co może być właśnie symbolem takiej jakby tęsknoty, ale Jin go przytula i już mamy You Never Walk Alone, czyli znowu są razem. Powiem szczerze, że choreografia do Spring Day jest jedną z najpiękniejszych, jakie kiedykolwiek widziałam, jest bardzo emocjonalna i szczerze potrafi doprowadzić do płaczu, a analiza jej i spojrzenie na nią właśnie pod takim kątem daje naprawdę dużo, ale to dużo do myślenia. Mam nadzieję, że Wam się podobało i tak jak już mówiłam wcześniej, jeżeli chcecie analizę Spring Day pod troszeczkę innym kątem, pod kątem innych tekstów i innych filmów, dajcie mi znać w komentarzach i oczywiście tradycyjnie, jeżeli czegoś nie zauważyłam, czekam także na Wasze komentarze i oczywiście na Wasze opinie i Wasze teorie, bo to jest taka cudowna siła napędowa i do zobaczenia w następnym filmiku.